trakcie twojego liczenia widziałam Magdę na tle bardzo wysokiej, nie wiem, to jest jakaś biblioteka bardzo, ale taka wysoka, wysoka, być może, nie wiem, tak jakby piętra budynku to były książki, czyli każde piętro to są regały z książkami, kolejne piętro i kolejne piętro. I ta biblioteka jest olbrzymia i ona stoi tak jakby mówiła, że jest tutaj taka mała i próbuje urosnąć. I mówi, że próbuje urosnąć, dlatego że tam na samym szczycie, tam na samej górze jest coś, co ją najbardziej interesuje. Tam gdzieś na samym szczycie, ale ona nie może tego dosięgnąć. Tak jakby pokazywała, że musi przeczytać to wszystko, co jest tu napisane i kiedy to czyta, przechodzi piętra tak trochę jak w klasie, jak w szkole, tak? Jest pierwsze piętro, drugie, trzecie, któreś tam i tak dalej. I kiedy to wszystko przeczyta, to dojdzie do tego samego czubka, takiego, tego szczytu, tego wierzchołka. Tam jest to, na co ona czeka. Zapytaj Magdę o pozwolenie na sesję. Tak, daje nam pozwolenie. Mówi, że chce tam wskoczyć, czy możemy ją tam podrzucić, bo ona... A zaczyna mieć wątpliwości, czy na pewno to jest ta droga. Czy ta droga jest taka, że musi to wszystko przeczytać, bo jej nie starczy życia na to wszystko, bo tego jest dużo. Im więcej czyta, tym bardziej jej się wydaje, że te piętra są tak naprawdę... Już jej się wydawało, że już jakieś piętro skończyła, ale okazuje się, że jeszcze nie zauważyła regału. I jest cały czas coś, i cały czas coś, a jeszcze tych tyle pięter, ona pokazuje tyle pięter przede mną. A co takiego jest w niej, że każe jej szukać tam tej wiedzy w tych księgach, a nie w sobie samej? Brak zaufania do siebie i jakiś rodzaj takiego jakby wyparcia siebie jeszcze, który jest, ale jest jeszcze coś takiego, że tam na tym szczycie, tak jak ona mówi, bo to jest taki, ten budynek jakby ma taki kształt stożka i tam ten stożek i to jest takie ciekawe, bo tam na tym stożku już nie ma książki, tam to wygląda jakby była jedna kartka albo nawet jedno zdanie, może to jest jedno słowo, a może ta kartka jest pusta, nie wiadomo, ale tam jest jakby rozwiązanie i teraz ona mówi, że takich jak ona jest dużo, właściwie to my tak robimy, że my idziemy takim procesem takiego właśnie podążania za rozwojem, czy taką doskonałością, tak jak edukacja, że są piętra, są szczeble w angielskim, czy w jakimkolwiek języku, jest tam A1, A2, B i tak dalej i cały czas jest do góry, do góry, do góry, gradacja. Tam jest coś na górze, ale ona nie wie, jak tam przeskoczyć i jej się wydaje, że jeśli to przeskoczy, to będzie jakieś oszustwo albo droga na skróty. A ja tak jak na to patrzę, to ja widzę, że te piętra to jest oszustwo i to jest droga nawet nie na skróty, to jest droga donikąd. Bo nie da się w ciągu jednego życia, idąc tym tropem, dojść tam. Bo tu mi się pokazuje jeszcze jedna rzecz, to co się pokazuje w sesjach, czyli wyjście z symulacji, czyli osiągnięcie tego stanu, w którym mamy już całkowitą świadomość siebie, taką możliwie całkowitą tutaj. To jest uwolnienie, to jest bardzo wysoki stan. Nawet nie wiem, jak to nazwać, bo ono nie oświecenia, oświecenie jest tutaj czymś innym, najczęściej czymś sztucznym, ale to jest takie poczucie, że ja rozpoznaję siebie jeszcze w tego momentu, kiedy nie był stworzony człowiek. To jest ten szczyt. Ona chce dojść do momentu poczucia siebie, zanim został stworzony człowiek w ogóle po raz pierwszy, nie tylko tutaj w tej kreacji z tym ograniczonym DNA, ale w ogóle. Chce tam siebie poczuć w takiej energii, w tej nie ma słów znowu na to, co powiem. Sprawczość, moc, nie wiem, miłość wielka, oświecenie, iluminacja. Nie ma na to słowa. Ten rdzeń, ten początek. Ale teraz droga, która jest tutaj pokazana przez zdobywanie jakby doświadczeń w Matrixie, zdobywania informacji w Matrixie, to nie jest ta wiedza, która ją do tego przenosi. Są tutaj takie elementy. Czyli jak ona idzie tymi piętrami tej biblioteki, to ona może sobie wyjąć, ale to jest na zasadzie, ona poprzez czucie wyjmuje jedną stronę z jakiejś książki. Jakąś książkę bierze całą. I jakąś bierze po to, żeby ją odrzucić, żeby pójść dalej i dalej i dalej. I to jest podobne do tego ruchu spiralnego, który jest wyjściem z gry i pójściem do tego takiego jakby całkowitego przebudzenia i tej pełni. Ale tutaj w przypadku Magdy, tak jak w przypadku wielu z nas, jeśli nie większości, to jest zmanipulowane, dlatego że ten ruch, który jest jej tutaj pokazany, on się odbywa poprzez fejkowe informacje, jakieś informacje wprowadzające w błąd. Tak jakby wiedza, która jest przed nią otwierana, otwierała przed nią, co mi się pokazuje, otwierasz drzwi i jak otwierasz te drzwi, to tam jest mur i nie ma przejścia. To jest jej poszukiwanie. Otwiera kolejne drzwi,
uderza w mur, bo nie ma przejścia. I teraz Magda musi znaleźć drzwi, które otworzy i okaże się, że tam jest to takie jakby wyjście, tak? To jest wyjście do swojej przestrzeni. Tutaj Magda nam powiedziała dzisiaj, że przed tą sesją to był taki bardzo intensywny okres, te ostatnie tutaj dni, tygodnie, jakieś różne sny, też ja jej się śniłam, jakaś taka była szarpanina. Początkowo miała ta sesja się nie odbyć, miała zrezygnować, potem jednak chciała. Co tutaj w Magdzie się działo przed tą sesją? Jest Magda i Magda, tak mi się pokazuje. Magda jako taka swoja nauczycielka, nie wiem jak, ale nauczycielka w dobrym rozumieniu słowa. Tak jakby ona miała rozpoznawać w sobie swoją mistrzynię, albo to, kogo szuka. Tam na tym szczycie tego stożka, tam gdzie ona chce iść poprzez te pięterka biblioteki, dojść tam, to na tej kartce, która jest, bo ja już widzę, że to jest kartka i ona jest pusta, gdzie jest odpowiedź. Tam nie ma treści. Ta treść jest inaczej zapisana, nie w słowami. Czyli ta kartka, jeśli ona tam dojdzie, to ona poczuje, co tam jest. Tam jest ona, w jakimś sensie, tam jest jej nauka. Nauka od samej siebie. Jest ta Magda w niej, ale jest jednocześnie Magda, która jest jej sabotażystką. To jest ta opowieść o tych dwóch wilkach, którego karmisz, ten wygrywa. Którą siebie ona karmi. Bardzo mocno dokarmia tę siebie, ja bym powiedziała dzisiaj, na dzisiaj sabotażystkę. To jest energia i taka tożsamość sprzeczna do tej, którą ona jest, uwaga, przed powstaniem człowieka jako takiego, czyli człowiek, ciało, uwarunkowanie, mental, bo my w tej swojej pierwotnej formie, my nie mieliśmy mentalu. To są narzędzia, które tutaj zostały stworzone, one się zaczęły rozrastać. Ja widzę, że ta Magda, ta nauczycielka, tak ją nazwijmy, ta mistrzyni, ona pokazuje Magdzie, tej sabotażystce, ja już tak powiem to oceniająco, pokazuje jej ograniczoną percepcję postrzegania tej Magdy sabotażystki, która widzi taką bibliotekę i ona nie widzi, co jest na górze. Ona myśli, że tam jest jakaś wiedza, że tam jest jakaś super księga, a tak naprawdę ona podąża do tego, żeby spotkać się ze sobą, znaleźć pustą kartkę, która nie została zadrukowana, czyli nie ma tam żadnego zapisu, tam nie ma tożsamości, tam nie ma żadnej treści wygenerowanej przez symulację, ale tam jest wysoka energia i tam treść wynika z podróży i pominięcia tych ksiąg tutaj, które są, czyli odrzucenia, bo ja już wiem, o co chodzi. Ta biblioteka i te księgi to są programy. To nie jest wiedza, to są programy. I teraz tak, Magda również, bo ona opowiada o tym poszukiwaniu poprzez książki, ona się tam dużo dowiaduje, ale jednocześnie ta wiedza, to jest taka wiedza, niewiedza. Tam część można wyjąć na przykład jako 2-3 zdania, ale bardzo dużo jest też treści, która jest programem, czyli zawartość książki równa się program i zapis. Ona omijając to, czy jakby przechodziła przez tę bibliotekę nie czytając, a jedynie mówiąc sobie, dobra, na 3. piętrze widzę czerwony grzbiet, biorę, aha, dobra, chodziło o stronę 67, dobra, tutaj jest ta wskazówka, czyli ja teraz, tam jest wskazówka, czyli tak, pomiń 4. piętro, idź na 7. I na 7 znajduję coś jeszcze. Ja widzę taki ruch. To jest takie poruszanie się w zgodzie z tym, jak ona odczuwa swoją własną energię i siebie samą. A kiedy mówisz, że są te dwa wilki, tak? I Magda karmi tego jednego, który jest tutaj tą sabotażystką. Czym karmi sabotażystkę Magda? Czymś, co ją jednocześnie bardzo irytuje w sobie i w innych. To jest taka pętla. Ona to karmi, tak mi się pokazuje, taki pokarm wydrukowany na drukarce 3D, czyli to są sztuczne rzeczy, to są reakcje, to jest niepozwalanie sobie na coś, to jest jakieś takie powtarzalność, nie wiem, czy narzekania. Ona jest inteligentna, często to jest taka też przypadłość, trochę jest tutaj taki sarkazm w stosunku do życia i to jest oczywiście fajne, to jest jakaś tam jej cecha, to jej dodaje tutaj też takiego jakby koloru, fajności, ale ona przez to jest jakby bardzo mocno karmi tę siebie, która jest jakby czy powiedzieć niezadowolona. To jest jakiś rodzaj niezadowolenia i teraz ta sabotażystka, ona będzie niezadowolona, bo ona ma taki zapis. Ona może mieć błyski zadowolenia, ale ona ma być generalnie w takim stanie, takim nienasycenia, niedosycenia, braku, bo tak ma być. To jest tak nawet, jeżeli patrzymy na jakichś, nie wiem, multimilionerów, to oni, gdybyśmy się przyjrzeli, oni też są niezadowoleni, bo oni by chcieli mieć coś zupełnie innego niż mają. To jest też program, to jest zapis na poziomie DNA, tak? To jest to wieczne nienasycenie, niedosycenie. Szczególnie jeśli mamy duszę, ale dużo przebywamy w tych przestrzeniach mentalnych,
no to mamy niedosyt swojej własnej energii. I to, co widzę u Magdy, jej problem, to nie jest to, co ona napisała. To jest niedosycenie siebie samej żeńską energią, energią stwórczą, energią kreacji. I stąd nadal problem tam z tą lewą stroną, z tym barkiem. Odezwał się jakiś czas temu lewy jajnik. Dlatego? Tak, bo to jest to pokazanie właśnie tego ubytku, takiego, czy to jest ubytek? Nie, ona to wypiera. To jest jakaś złość na żeńską energię. Jakieś tutaj jest nieporozumienie, jeśli chodzi o żeńską energię. Że ta żeńska energia to jest jakaś taka, no nie chcę jakichś epitetów teraz sypać, ale wiem o co chodzi. Że to nie, co to tak, gra na harfie jakaś, po prostu dusza taka sobie na obłoczku. Nie, dusza to jest walnięcie. Jak wchodzi dusza, to nie jest rozmodlenie, to jest po prostu, to jest tornado, które wywala życie często do góry nogami, czasami nie, bo nie trzeba, albo trzeba później, ale to jest energia bardzo silna, tego nie da się z niczym porównać. Jeśli my sobie tam hasamy po tej rosie i po trawce, no to my jesteśmy w wyobrażeniu duszy. Można oczywiście w duszy tak samo, to jest natura, to jest skierowanie się do takiego bardziej naturalnego życia, to jest doświadczenie energetyczne, duchowe, jak najbardziej, ale to jest przede wszystkim potężna siła i ta siła rozwala struktury hostowe, te uwikłania, automatyzmy, przywiązania. U Magdy jest coś takiego jak taka trochę zdarta płyta. Już się z tą płytą zdartą, taką mentalną, która cały czas poszukuje rozwiązania poprzez mental, duchowy mental, oświecony mental, szeroki mental, szeroką świadomość, ale to już jest za mało. Świadomość to jest za mało. Tu musi dojść do tego silny aspekt tej żeńskiej energii, którą ona ma czuć. Ona ją trochę poczuła już, bo już przed sesją pewne rzeczy się zaczęły zmieniać. To był ten moment, jak powiedziała, że poczuła, że może się poczuć kobietą przy mężu. Ja mam pierwsze takie pytanie w ogóle do Magdy, jak się czuje? Najpierw czułam drętwienie w rękach, ono przeszło. Potem mi się odbijało mi się coś z żołądka, także odbijało mi się coś. Teraz mam chrypkę w gardle, ale przez ostatnie dni mam taką chrypkę w gardle. No i uśmiechnęłam się na myśl o tej sabotażystce, bo faktycznie tak jest, tak, że ona jest, tak. A powiedz, Magda, czy ty czujesz, w którym momencie ona się pojawiła i co jej się wydawało, że co chroni, co broni w tobie, w sobie, w tobie? Teraz jak to mówisz, to moje ciało bardzo się, lewa strona tak chce unik zrobić, chce mi się płakać. To płacz spokojnie, to jest bezpieczna przestrzeń, to jest energia duszowa, my tutaj tę przestrzeń chronimy dla ciebie, nie ma żadnych tutaj, nic tutaj się nie Mam przedostaje. takie uczucie, takie jak mi przychodzą. Zauważ, żeby ktoś mnie nie bił. Tak z lewej strony przychodzi. A czy była jakaś przemoc w twoim życiu? No na pewno rodzice mnie bili pasem. Czy tam czym popadło. No na pewno taka emocjonalna, tak? Umniejszanie ze strony mamy bardzo duże. Ze strony taty też, tylko tutaj jest introwertykiem, trochę mniej tego było. Ale tak. Tak, i tu czuję bardzo duże zranienie. I ta energia, która cię raniła, to była energia matki, tak? Tak najbardziej, jakbyś mogła powiedzieć. Tak najbardziej, tak. Czyli mamy znowu ten właśnie model, że ta żeńska energia, która rani, która zadaje, czyli to nie jest żeńska energia. Czyli teraz tak, jest takie tutaj przekłamanie, że matki, które są uwarunkowane, wychowane przez swoje matki, przez swoich ojców, tam wojna, gwałty, zimno, wszystko, co sobie tutaj można na tym padole łez wyobrazić, 1500 razy wszystko to jest poodwracane, jest złe tak naprawdę. Od momentu, kiedy się tutaj rodzimy, to tak naprawdę już robimy wszystko przeciwko źródłu, dlatego, że się programujemy na wartości przeciwne. No i rodzice kochają, nie wiem, starają się, czy kochają tak, czy inaczej, ale tu walną, tu uderzą, tu zaniżą. Są tacy, jacy są. I teraz jest ta energia żeńska, która powinna być żeńska i Magda ją pamięta, ponieważ ona ma duszę i ma silną duszę i jest z tą duszą połączona i to mocno. I teraz jest tylko tak, że ta dusza nie może się tutaj za bardzo przebić, bo jest ta sabotażystka, która mówi, że energia żeńska jest tą energią, która bije. Ja czuję teraz po prostu ogromne zranienie i takie, że ja wtedy zrezygnowałam, wycofałam się. Po prostu.
I ty pamiętasz ten moment wycofania, Magda? Czujesz go? Pamiętasz, czujesz? Widzę samą siebie, jak siedzę przy jakimś stoliczku czy przy stole leżę i po prostu tak zasłaniam głowę i płaczę. Po prostu ręce leżą. Zasłonięta jestem. Mam takie poczucie, że zrezygnowałam z siebie i z życia. A ile miałeś lat? Nie wiem, tak patrzę na siebie, to tam widzę 5, 7, jakoś tak poniżej 10 na pewno. Czy byłaś bardzo mała? Tak. A jak widzisz siebie teraz taką małą i widzisz siebie tutaj teraz tą świadomością, którą masz, to jesteś w stanie sobie tamtej pokazać, powiedzieć coś, co spowoduje, że ty nie weźmiesz, nie zrezygnujesz z siebie, że nie zinterpretujesz wtedy tej matczynej tak zwanej energii, która zdradza, która bije, która jest niepewna, która ma zasiać w tobie przekonanie, że tę żeńską energię trzeba odrzucić, że trzeba ją karać za to, co ona robi? Tak, mogę tam wejść i po prostu zabrać też stamtąd i nie wiem, co mam jej powiedzieć, ale po prostu chcę jej popatrzeć w oczy. Zrób to i zobacz, czy coś się będzie zmieniało. Bo ona na pewno potrzebuje, ta dziewczynka potrzebuje dotknięcia swojej duszy, a w tobie ta dusza jest teraz mocno obudzona i wszystko do ciebie wraca. I jeżeli tutaj czas nie istnieje, możemy z tym czasem robić, co nam się żywnie podoba i nikt tutaj nie będzie nas zamykał w jakichś czasowych klatkach, to jakbyś jej mogła powiedzieć i pokazać, czym jest ta energia, jak ty ją teraz czujesz, odbierasz i czym skutkuje to wypieranie, bo to nie dotyczy energii źródła, to dotyczyło tylko postaci rodzicielki, którą spotkałaś tutaj na swojej drodze, a która była tak uwarunkowana, że robiła takie rzeczy w swojej nieświadomości. Ja nie mam nic mówić, tylko mam patrzeć jej w oczy, że jakbym za pomocą swoich oczu to połączenie, o którym mówisz teraz, mam ze sobą, też by jej pokazywać to połączenie, bo ona wtedy to straciła bardzo mocno. I jak to robię, to zaczyna mi się ciało rozluźniać. I się zaczyna robić spokojniej. A jak ta dziewczynka się czuje, jak ona reaguje na to? Ona patrzy na mnie, jest spokojna. Trzymam ją za rękę, ufa mi. Coraz bardziej jest skupiona na mnie. Mhm. Czyli teraz bardziej skupiona też na swojej własnej duszy. Jakby pomimo tej bariery, która tutaj wydaje się sztuczna, tak naprawdę jakby nawiązujesz ze sobą tam kontakt, ona nawiązuje kontakt ze swoją duszą. A możesz zobaczyć ją teraz, jak ona się zmienia w czasie, jak ona dorasta, co się z nią dzieje, mając cały czas to połączenie duszowe, bo ty jej pokazujesz duszę teraz, duszę, która jest jej matką. Bo dusza jest energią matczyną, to jest ten duch, to bardziej jak ojciec, energia męska, a dusza jest matką, tylko to jest ta prawdziwa matka, która daje życie. Czyli my sobie sami dajemy tutaj życie, chociaż się wcielamy, tak jesteśmy tutaj zaprogramowani, że mają nas rodzić kobiety, spładzać mężczyźni i przekazywać różne traumy, my mamy to potem nosić, mają nas wychowywać. Ale tak poza tym wszystkim, jak ona patrzy cały czas, wie, że dusza jej patrzy w oczy, ona patrzy w oczy swojej duszy. Jak ona się rozwija, jak ona dorasta, co się dzieje. Bardzo szybko przechodzę przez następne lata, ale coś mnie wyhacza i czuję 16 lat. Że znowu był jakiś taki ząg. Takie czuję teraz bardziej z prawej strony, takie walnięcie, takie powiem brzydko, pierdolnięcie, takie wybicie czuję, tak? Tutaj bardzo mocne. I teraz to moje ciało tak reaguje, tak jak tamta lewa strona, teraz prawa, że tak. I z czym to jest związane? Prawa strona tutaj. Mhm. Tu mi przychodzą te rzeczy ze strony taty, że on wyśmiewał moją kobiecość. Gdzieś tam takie, nie wiem, zostawiłam coś w łazience, jakieś podpaski, to mi zwracał na tę uwagę chamstko, że jak biegłam, to się śmiało z moich piersi, albo no czuję takie naprawdę, jakby mnie ktoś chciał walić za to, że nie możesz być kobietą. Zakaz, masz być kobietą. Takie czuję bardzo mocno. Mhm. Jak ty tam siebie czujesz teraz, taką, która jest cały czas haczona przez tego ojca, który próbuje z niej wybić kobietę? Stłamszona, nie mogę się odzywać, nie mogę być sobą. Po prostu ucieknij gdzieś daleko, nie możecie być w ogóle, nie pokazuj się.
idź stąd, jesteś śmieciem, nieważna, niewartościowa. Po prostu takie mocno czuję dziewczyny, takie zabić kobiecość z tej strony. Zabić, jakbym jakimś drewnem walił po prawej stronie, tak zabić, zajebać, takie słowa przychodzą, tą kobiecość. Tak, typowy Matrix. A zobacz, co poprzez niego chce zajebać coś w tobie, czyli żeńską energię źródła. Dlaczego jest taki nacisk na niego? Dlaczego go tak szarpią, żeby to zrobić? Czuję za nim jakieś kobiety, że coś tam, coś u niego, coś z kobietami związane. I on teraz tak jakby na mnie się po prostu odgrywał, tak? Zresztą on nie chciał mieć córki. Biedny, skrzywdzony przez kobietę, tak? Coś tam Matka się czy coś? zadziało. Czyli wykorzystują go do tego, żeby on zabił w tobie kobiecość i żeby sprowadzić, bo kobiecość jest tutaj, znaczy kobiecość, czy mówimy o tej żeńskości, kobiecość to tam może być w Matrixie, tam buty, paznokcie i tak dalej, jakaś postawa, jakiś styl, model życia, ktoś jest kobiecy, mówimy nie kobiecy, ale mówimy o tej sile żeńskiej, czyli dusza, która zagraża tutaj, bo to jest ta energia życia. Tak, i to jak mówisz teraz, to tak czuję, że tak mi się pokazało taki od właśnie tych kobiet, takich sznureczek, gdzieś tak jakby coś wysłane do tych kobiet z taką misją, że mają coś zrobić, żeby ta kobiecość była niszczona. Tak, bo ona jest wyjściem, bo to jest energia do wyjścia, to jest też ta energia seksualna w połączeniu z męską. I on tak naprawdę zabijając w tobie tę kobiecość, on sobie samemu uniemożliwił drogę ewolucji tutaj jakiejkolwiek duchowej. Posłużył się, czyli w momencie, kiedy my nawet w tej nieświadomości, bo on był nieświadomy, szarpały nim programy, to jest to tak, jak zabijamy w kimś gasimy jego ogień, to dokładamy sobie do plecaka tego inkarnacyjnego mega ciężary. No i to jest, gdyby miał córkę, która by była w tej energii żeńskiej, kobiecej, być może jego życie dzisiaj by wyglądało zupełnie inaczej. Ale był tutaj tak sterowany. A ty z tą wiedzą, którą teraz masz, jak to wszystko sobie zobaczyłaś, i teraz jesteś tą 16-latką, która zostawia te podpaski i sobie chce je zostawiać, bo tak jej się podoba, bo zapomniała, nieważne, ma piersi, dorasta, będzie tą żeńską energią. Co ty znowu z tego teraz, z tego pułapu tutaj, tego duszowego, tej świadomości, możesz przekazać tamtej sobie, jaką ta prawa strona, czyli znowu teraz obudzenie ducha w tobie, czyli znowu prawdziwej męskiej energii, bo ojciec nie reprezentuje mężczyzny. W Matrixie to typowy, właściwie może nawet mężczyzna, jakiś stereotypowy ojciec, ale chodzi o męską energię, która wychodzi ze źródła. Nie ma nic wspólnego tutaj z tym uwikłaniem. To jest energia, która nie zawiera w sobie lęku, bo mężczyzna w tym duchu nie ma lęku, nie zawiera w sobie, tam nie ma niszczenia, tam jest ochrona żeńskiej energii, bo dzięki żeńskiej energii mężczyzna jest w stanie również wyjść i kobieta jest w stanie wyjść dzięki energii męskiej. Co ty możesz sobie tam teraz powiedzieć, nie wiem, powiedzieć czym spojrzeniem w oczy przekazać? Bardzo poczułam, że mam ją wziąć na łąkę, na taki luz, zaczął wchodzić w moje w ogóle ciało, miałam bardzo spięte ciało i że tam przy tej łące też jest takie jakieś domostwo, rzeka i tam jest taki prawdziwy mężczyzna. Tam czuję po prostu, żeby ona zobaczyła, że jakby ona już to czuje, że to jest prawdziwy mężczyzna, tak? On tam robi różne rzeczy koło domu, zajmuje się, ale nie przeszkadza mu, że ona chce tam po tej łące chodzić, zbierać te swoje jakieś tam zioła, czy te takie kobiece rzeczy, czy świeczki robi, nie wiem, czuje tu świeczki, że jemu to w ogóle nie przeszkadza, że jest taka duża harmonia w tym. Mhm. I ona idzie z tobą na tą łąkę? Tak, my jesteśmy tu, tak, na tej łące. Mhm. I jak się teraz czuje ta Magda, 16-latka w tym miejscu? Ona zaczyna oddychać. W jej ciało wchodzi luz. Zbiera sobie jakieś kwiatki. Czuje się dobrze. A jak patrzy teraz na swojego ojca, który tam jest w tym domu i tam sobie, nie wiem, czy on nadal tam coś tam wypowiada? To teraz, jak to powiedziałaś, to widzę takie bardzo mocne oddzielenie, że tak jakby powiedzieć, jakby kartkę podzieli na pół, że to jest taka zieleń, jest życie, ona jest w tym, a tam jest szarość, ciężkość, trud, że w tym widzi swojego ojca. W takiej szarości, trudzie, w takich energiach, aż czuje
smołę, tak, że to wszystko jest taką smołą tam oblane. A czy ona może sobie teraz zobaczyć to tak, żeby to jej nie bolało? Po prostu powiedzieć, że ten ojciec nie jest w reprezentacji energii ducha i on przejawia zupełnie inne wartości, które nie są z nią kompatybilne, ale to nie ona się da ściągnąć na jego poziom. Ona się nie da ściągnąć, ona zostanie sobie tutaj, tak nawet energetycznie, ona będzie tutaj po tej stronie, na której się teraz znalazła, bez kontekstu ojca. Albo on doskoczy, albo on się zmieni, albo sobie zostanie. Ale ona nie nasiąknie jak ta skorupka za młodu. Tak, to ona to bardzo czuje, tak jak to teraz mówisz, że ona tam nie chce wchodzić, ona jest spokojna, po prostu widzi to, ale nie chce tam mieć kontaktu, nic brać stamtąd. Ona jest w tym swoim świecie teraz. I jak się czuje teraz? I jak ty czujesz tę lewą, prawą stronę w tym momencie? U tej siebie, nastoletniej? U siebie nastoletniej spokój czuję, dobrze czuję. Już nawet tutaj siedzę też normalnie, nic nie chcę się zginać, także luz w ciele. Mam takie poczucie, że jakby się zaczęło wyrównywać lewa strona z prawą w ogóle u mnie. Super. A idź jeszcze dalej. Teraz dalej ta dziewczyna dorasta, staje się kobietą. 21 lat czuję. 21 lat miałam, jak wyszłam za mąż. Mhm. Męża mocno czuję. No i jak czujesz męża? Gdzie? Takie im przychodzą słowa, kuźwa, znowu wpadłam pod te takie kata, podbicie, pod coś, tak? I takie czuję mocne szarpanie, tak? No i to faktycznie te lata takie szarpania się, takie chyba walki o siebie. A gdzie najbardziej to szarpanie czujesz? W ciele? Czy to jest jakiś... Widzę to, jak ja go chcę szarpać, tak jak się bierze za marynarkę i tak właśnie bym go szarpała, tak trząsła nim, a on stoi taki nieprzytomny, nieobecny w miejscu, tak? A ja tak szarpię i teraz do mnie teraz przyszło, a po co się szarpiesz? Możesz to zostawić. A zobacz, czemu on jest taki nieobecny. Dlaczego on jest taki, że... Jak go szarpie, on jest taki nieobecny, wręcz taki kamienny, to jego głowa jest w prawą stronę odkręcona. On gdzieś patrzy, on nawet nie patrzy na mnie. Dlaczego nie patrzy? Tam czuję jego ojca. Czuję mocno. Nie wiem, dlaczego mi przyszły takie słowa, bo mój mąż mało mówi o jakichś emocjach, takich rzeczach. Więc byłam zaskoczona, że w lato byliśmy na wakacjach, to powiedział, że jego ojciec mu powiedział, że on jeszcze szybciej umrze niż jego ojciec, bo on coś tam powiedział do ojca, że ty masz tyle lat, tam dbaj o siebie czy coś. A on mu w takiej agresji podobno powiedział, że ty jeszcze szybciej umrzesz niż ja. Czy jest podpięcie? Twój mąż oddaje energię, tak jeszcze nieświadomie tam? Tak, ja sama poczułam teraz takie zamrożenie. To Magda, zobacz sobie teraz siebie, bo teraz ta 16-latka, która tak, po pierwsze ta energia żeńska, która się bardzo ochroniła i jest jej, to jest ta energia matki i energia ojca, czyli energia męska, energia ducha. Duch i dusza jest w równowadze na tej łące. Teraz ty z perspektywy tej łąki jeszcze raz spotykasz swojego męża. Ja to widzę jako uzdrowicielka, dlatego że jeżeli dziewczynie udałoby się tak siebie ukształtować, że ona widzi swoich rodziców jako tam nawet te takie szare, poszarpane kartki, gdzie tam się dzieje to, co się dzieje, ale ona zachowuje mimo wszystko swoją tożsamość duchową i energetyczną, widzi ich jako połamanych, zniszczonych przez system, ale nie nasiąka, to zobacz siebie, 21-letnią, nienasiąkniętą, która spotyka swojego męża i co się dzieje w nim też pod wpływem twojej energii. Bardzo chce mi się płakać teraz, bo tak biorę go za rękę i wiem, po prostu widzę to jego z punktu mojej, by powiedzieć, nie wiem, przychodzi mi takiej szamanizmu, nie wiem, wiedzy takiej mojej po prostu czuciowej. Widzę te jego różne rzeczy, które go obklejają, ale na bardzo czuję, że to jest bardzo dobry człowiek. I że to bycie w mojej kobiecości pomoże mu też po prostu pozrzucać, nie wiem, tak jak go widzę, jak takie, jest takie zwierzątko, które ma takie łuski, dużo łusek na sobie. To są takie łuski do pozrzucania. Ale ja go biorę za tą rękę, jestem spokojna, bardzo cierpliwa, bo bardzo czuję, że to jest bardzo dobry człowiek.
I że ja mogę mu dać ten czas, chwilę, żeby on pozrzucał te łuski, bo wiem, że czeka nas coś dobrego. A czujesz jego rdzeń, taki kim on jest na tym duchowym poziomie, poza tymi łuskami? To widzisz to, jesteś w stanie poza te warstwy spojrzeć na człowieka, tak jakby on nie... Zapominamy o tym tam, że patrzył w prawo, czy w lewo, czy łuski, czy rodzice, tacy, czy inni. Spojrzeć tam poza te wszystkie obojętności, które na początku okazywał, zobaczyć ten jego rdzeń, te jego części energetyczne. To widzę go jako mężczyznę na biało ubrany, nad jakąś wodą, ciepłą, siedzi na jakiejś górze, wolny, spokojny, bardzo ugruntowany. Taka bardzo podobna energia, do której ja mam, jako stoję przed nim. To jest to, kim jesteśmy, zanim wpadniemy w sidła antyźródła, czyli zaczniemy tutaj żyć i realizować wartości przeciwne do tego, kim jesteśmy. Czyli w tej scenie zobaczyłaś swojego męża w jego prawdziwej postaci, siebie w swojej prawdziwej postaci. A ta reszta to są hosty uwarunkowania Matrix. I poprzez ten Matrix próbujemy tutaj siebie ponaprawiać, znaleźć sobie rozwiązanie. I jak się teraz czujesz? Dobrze mi. A jak idziesz jeszcze dalej, jest jakiś moment i ty tylko idziesz z tą energią teraz, którą siebie rozpoznałaś jego i że to są te wasze rdzenie, to jest ta prawdziwa tożsamość, to jest ten pierwotny zapis, tak? Jesteś w tym pierwotnym zapisie i im bardziej go utrzymujesz w tych kolejnych latach życia, tym bardziej to życie dopasowuje się do tej energii. Zatrzymuję się, jak miałam 32 lata, ale nie wiem, co się wydarzyło, jak miałam 32 lata. Czuję taką jakby ktoś we mnie wbił szpilkę. Takie wbijanie szpilek, że ktoś czuje obecność taką, tak nawet ruszam teraz plecami tak specyficznie, że ktoś już wie, że ja mam tą energię w sobie, ale jeszcze tak próbuję jakimiś szpileczkami coś tam powpinać, nie? W sensie, a może się uda spuścić z niej trochę tego, nie? Okej, a to jest to z poczuciem wartości twoim? No teraz mocno poczułam miejsce, w którym pracowałam. Czyli zaniżenie, tak? Tak, Takie tak, pokazanie ci twojego miejsca. tak, bo tam było w dużej męskiej tam energii i czuję to stłamszenie żeńskiej. Myślisz, że jesteś taka oświecona, duszowa, ale jest hierarchia jakaś, tak? Tutaj mamy Tak. w Matrixie. I pokażemy ci, że jesteś gorsza trochę, tak? Takie właśnie szpileczki. Druga kategoria, tak? Tak, druga kategoria, tak, a tutaj pracujesz w takim miejscu, gdzie tak, 95% mężczyzn. Czyli tutaj jeszcze raz ten schemat ojca jakby tutaj powracał, tak? Że wybijemy, jeszcze raz spróbujemy tutaj teraz wybić tę żeńską energię. Okej. I jak ty się z tą teraz sytuacją, z tej świadomości, z tą świadomością, którą masz, co mówisz tej sobie a propos tych szpilek, które oni próbują tam wbijać tobie? W ogóle czuję coraz większe oddzielenie od tego, że chcę się w ogóle od tego odsunąć, że nie, dziękuję już, nie. A możesz na nich spojrzeć tak, jak oni są, że oni nie mają siły ani władzy tak naprawdę? Że to wbijanie szpilek to jest desperacja, to jest brak mocy? Tak, coraz mniejsi się robią, a ja za to jestem coraz mocniej się czuję. Wraca do mnie to, co tam niby miało ulecieć. Super, super. I jak teraz się czujesz i jak idziesz dalej z Dobrze. tą energią? Nie wiem, 40 lat. I tu czuję bardzo mocne, że coś mnie zatrzymało. Zatrzymaj się. Takie czuję poczucie utracenia, stracenia, że zatrzymaj się, bo stracisz, wyciągam rękę, dziwne to jest. Ale czuję matkę moją mocno. Może nie wiem, czy to nie jest aspekt ratowania matki. Choroba, ale chodzi o chorowanie? Jakieś niedyspozycje? Nie, bardziej chodzi o to, że ona tak całe życie w małym dziecku. Czyli ratownik, tak? Tutaj się uruchamia. Tak, tak. A powiedz, dlaczego chcesz ją uratować? Bo czuję się silniejsza. A liczysz na coś w zamian? Pewnie podświadomie, że może mnie pokocha, tak? Albo coś powie dobrego w moim stronę. Że jej pokażesz, tak? Że jej pokażesz miłość, a ona jej nie zna. A ty jak czujesz? Ona jest w stanie wziąć tę miłość? Ona jest gotowa na coś takiego? Czy to jest walenie w próżnię? To jest walenie w próżnię.
A zobacz, czy ktoś mentalnie jeszcze próbowało, czy to nie jest taka podpucha mentalna trochę, że to poszło z mentalu, że to jest taki wzorzec, że dobrze by było teraz tak zrobić, że to jest taki widzę, bo się coś pokazuje przy głowie, że to jest taki pomysł, taki pomysłowy Dobromir, było coś takiego, nie? Taka żaróweczka się zapala, o, zrobię tak. Aha, no tak, bo tutaj jak to powiedziałaś też, że tak, no bo jak ja tutaj wyciągnę do niej rękę, no to tam wszyscy ci ludzie naokoło, rodzina i tam, co mnie znają, no to nie będą źle mówić o mnie. To zobacz sobie jeszcze ta potrzeba, żeby mówili dobrze, że dobry człowiek, dobra córka, bo to my wszyscy chcemy być dobrymi ludźmi, ale przez to wypieramy te cechy takie, które gdzieś tam mogą świadczyć o tym, że tutaj w tym Matrixie nie jesteśmy dobrzy i chcemy być tacy dobrzy, tak? Dobra, która wyciągnie, przyjedzie, nie jest taka, wcale się tak nie obraziła, wybaczyła, napisała list do rodziców, 10., 50., wybaczam, wdzięczność wybaczam i odmieniane przez wszystkie przypadki. I teraz zobacz, gdzie to jest w tobie i czy to jest twoje. Czy ty potrzebujesz tej relacji? Bardzo ciekawe, jak zaczęłaś mówić, to mi się pokazała jakaś taka postać, która tak jakby trzyma dwie rzeczy, tak wybieraj. No to wybieraj, czy wolisz to, żeby ludzie zrobić to, co nie chcesz, żeby ludzie mówili dobrze o tobie, czy to drugie. I ja wybrałam to. Czego nie wybrałaś w tym momencie? Jak wybrałaś dobrze, żeby mówili. Pójście ze sobą, nie wiem. A co to jest sobą? Zobacz tak na głębokim poziomie. Co to jest sobą? Sobą. Zajęcie się sobą, po prostu mocno czuję swoimi sprawami, swoim życiem. To jest to. A sobą to jest energia też ta żeńska? To jest ta sprawczość, życie? Tak. Spokój, równowaga taka, bez walczenia. No tak. Mhm. To połącz się jeszcze bardziej z tą energią żeńską życia, taką, którą wtedy w sobie czujesz, jak masz te 40 lat. Przychodzi ta baba i mówi, wybieraj, czy będziesz sobą, czy będą dobrze mówić. I wybierz to, że oni będą źle mówić, będą mówić najgorsze rzeczy. W tej energii, w której jesteś, w tej silnej energii żeńskiej, ustaw się tak, jakbyś się miała ustawić jak, nie wiem, na jakiejś arenie, jak gladiator i siedzą ci wszyscy wokoło, kciuki w dół, krzyczą, zabić, w ogóle potępić, jest okropną córką. A ty cały czas rośniesz, bo widzisz, że to jest teatr, tak jak w kinie, oni są podstawieni. Mhm. Tak, uśmiecham się bardzo mocno, bo dokładnie tak czuję, jak to mówiłaś i podchodzi ta osoba, ja tak mówię, no przestań. No i biorę tamto po prostu. Bez lęku, bez strachu, bez niczego. Ja się nie zastanawiam. Tutaj jeszcze Magda mówiłaś a propos matki, że kiedy od ciebie odpadają te różne rzeczy, to matka nagle zaczęła bardziej chorować. To też jest jakiś zabieg ze strony Matrixa, żeby cię zatrzymać? Jak to czujesz? Myślę, że tak, żeby właśnie, bo to było też, że chciałam zrezygnować z sesji, bo pomyślałam przez chwilę o tym, że może jak coś znowu zrobię u siebie, to będzie u niej gorzej. Myślę, że tak, że to jest sposób, był sposób, żeby mnie zatrzymać. Jakieś poczucie winy tutaj jeszcze masz względem tego w sobie? Bardziej jakiś taki strach i lęk. To jest strach i lęk, że jeżeli ja nie będę nosiła tego, co mi dali, tych wszystkich uwarunkowań, jeśli zdejmę, to oni na przykład umrą, tak. I to będzie, i znowu jest potępiona, jest ta arena i kciuk w dół i za do lochu z nią, bo była złą córką. Mhm. Jeszcze nie było jej na miejscu, nie? Nie było na miejscu, jeszcze zrobiła takie sesje, które to wszystko zrobiły, tak? To połączyłaś się z duszą, no ale co, zabiłaś matkę, połączyłaś się z duszą, tak? A teraz czy dusza zabija innych ludzi, czy dusza w ogóle może zabić kogoś? Jakbyś sobie zobaczyła, co się dzieje z twoją matką, kiedy ty się uwalniasz. Jakbyś zobaczyła to energetycznie ten proces, czy to jest twoja wina, czy ty rzeczywiście coś robisz, jeśli ty nie bierzesz, czy oni nią grają, czy oni jej odpuszczają, czy choroba jest naturalnym jakimś następstwem jej wyborów, jej życia? Co się tak naprawdę dzieje? Teraz zadziało się mi mocno w brzuchu, poszła taka energia aż przez tarczycę do góry. Jak mówiłaś o mojej duszy, bo mi się pojawiły takie słowa, że to, że ja jestem bardziej przy swojej duszy, to tylko uzdrawiać może innych. Nie może im nic zrobić złego. I bardzo mocno to czuję. Tak, bo dusza jest uzdrowicielką, więc jeżeli ty jesteś w swoim potencjale, to oni się mogą uzdrowić. Jeśli podejmą decyzję, ich dusze albo ich nie dusze, cokolwiek o tym, żeby zejść z planu, bo są też w naszym życiu bohaterowie, którzy są postaciami po prostu, które się pojawiają na tej plaży i jak się kończy rola, mogą być zdjęci, ale to dusza nie zabija duszy.
dusza nie ma potencjału krzywdzenia. Ona tu przychodzi dla siebie i po to, żeby siebie stąd zabrać, żeby zabrać swoją świadomość stąd, żeby przerwać ten cykl inkarnacyjny, bo to już się wszystko wydarzyło. Już nie trzeba niczego doświadczać nowego, trzeba przerwać doświadczenia. Tak, i czuję, że ten strach, lęk, to wszystko już kompletnie odpadło. Tutaj też, Magda, wymieniłaś tarczycę, było też w punktach. Powiedziałaś, że poczułaś tą energię, która teraz ci przychodziła tutaj w tym punkcie. To było związane też z mamą tutaj z tymi lękami? Myślę, że tak, że nie zdążę, tak. Tarczyca jakby jest związana z jakimiś terminami, nie zdążę, nie dam rady, że nie zdążę żyć swojego życia. To w tym kontekście mówię, że dobrze, że to poszło, tak? Że ja chcę iść do swojej energii, do swojej kobiecości, swojej duszy i do swojego życia po prostu. I że masz ten czas, bo ten czas się wtedy rozciąga, tak? On nie Tak. jest jakby liniowy, że już jest TikTok i za chwilę koniec, tylko nagle nabierasz i to jest coś takiego, jak my przechodzimy teraz, jak ja to widzę, przechodzimy na ten jakby inny level taki, nie chodzi o linię czasową, tylko o taki inny poziom, ten poziom energetyczny, są te skoki takie. Skoki i już jak się skoczy tam, to trudno jest zeskoczyć. Ta przestrzeń już przestaje być kompatybilna. Do pewnego momentu my możemy być szarpani, raz tu, ale potem skoczymy, jest inaczej. I po tym skoku ten czas się zaczyna jakby poszerzać. On jest już inny, tak jakbyśmy zyskiwali coś. Bardzo dużo się zadziewa w krótkim odstępie czasu, jeśli patrzymy na ten czas. I ja widzę u ciebie właśnie, że tak jakby teraz ten czas miał się nie iść do przodu, tylko tak jakby on się miał poszerzać. Czy ty, Natalia, coś widzisz jeszcze u Magdy w tym momencie tam w tej tarczycy? Tutaj się wszystko jakby, tak ja widzę, uzdrawia, naprawia. Jeszcze jest tylko pytanie, jeśli chodzi o tę dziewczynę, kobietę, która jest w swojej już tej żeńskiej energii, ona już się z tymi rzeczami rozprawiła. Czy jest jeszcze, Magda, jakiś moment, który, tak jak do tej pory szłyśmy tak cyklicznie? Nie, nic mi już nie zatrzymuje od 40 do dzisiaj. Dobra, no to super, to super. A teraz, Magda, jak jeszcze wrócimy do organów kobiecych, tutaj ten jajnik się wcześniej też pojawił. Mówiłaś nam o tej wkładce, teraz z tego poziomu, kiedy tutaj czujesz mocno to wszystko. Jak teraz tą wkładkę czujesz? Czy to jest dla ciebie dobre, czy żebyś sama to poczuła? Takie czuję, że nie wiem, co mam z tym zrobić, że waham się, że boję się, że jak z tego zrezygnuję, to mi się coś tam złego stanie. Takie dziwne odczucie, takie, bo tutaj te słowa tych lekarzy, specjalistów, tak, że w tym wieku to warto mieć, no bo wtedy hormony się regulują i tak dalej, i tak dalej. Absolutnie na wakacje pani ich nie wyjmuje, bo ja powiedziałam to do ginekologa, może ja to wyjmę, tak? A jak poza tymi specjalistami, bo ci specjaliści trochę jak te książki mi się pokazują, jak ty czujesz, żebyś miała teraz pójść do czucia swojego, czyli pamiętaj o tej energii. No to wolałabym nic nie mieć w sobie. I jeżeli ty nie będziesz miała w sobie, a będziesz, bo jeżeli to wyjmiesz na lęku i wyjmiesz o rany, to ja robię coś wbrew, a to jak to wyjęcie może mi zaszkodzić, to jakby zacznie to takie trochę samo spełniające się proroctwo, programowanie. Ale jeżeli wyjmiesz to tak, jak ty to wyjmujesz jako taktą, z którą się teraz połączyłaś jeszcze bardziej, to już nie ma tego ojca, to wszystko zostało wyczyszczone. Czyli ty dzisiaj tak jakby na poziomach energetycznych, modyfikując ten czas, tak jakbyś się zaczęła w ciałach energetycznych przebudowywać również w fizycznym o te nowe jakości, tak? I te traumy gdzieś tam, które są pouwalniane. I teraz, kiedy jesteś w takim poczuciu, w takiej swojej mocy, to czy to wyjęcie tego sztucznego, co jest jakąś taką technologią, jest tym ciałem obcym, generującym jeszcze różne informacje, oficjalne i nieoficjalne w twoim organizmie, rozregulujące system hormonalny, pobierające energię, czy ty możesz się rozchorować po tym, jak ty to czujesz? Ja tylko czuję, że to mi zatrzymuje kobiecość. No właśnie. Mhm. Teraz. Mhm. A czujesz coś takiego, że to jest połączone trochę, idzie informacja do głowy, tak? Że jest taki kanał, ta macica głowa, tak? Że taki jest, oddziałuje też jakby na myśli, na sposób działania. Czuję, że to tak jakby takie impulsy wysyłało po prostu na całe ciało. Takie impulsy, które, nie wiem, to się jak nazywa technologicznie, ale się wysyłają jakieś impulsy, żeby zagłuszały coś tam. Jakiś sygnał taki. Tak, nie wiem, widzę teraz statek podwodny, który wysyła sygnały, jakieś impulsy, żeby inne statki podwodne go nie widziały na tej zasadzie. I czy to jest zgodne z taką właśnie tym przejawem tej żeńskiej energii? Nie, Czy to ma zrobić coś innego z kobietą? no to ma odciąć ją od niej. Tak, okej. Zagłuszyć ją po prostu. Dokładnie, dokładnie.
To już Magda później podejmiesz decyzję, tak? Co dalej z tym? I jeszcze został nam wątek pracy tutaj, chyba że jeszcze coś Natalia a propos tutaj tych energii kobiecych, męskich. Nie. Czyli ta praca, z jednej strony ciężar tutaj tej pracy, ci klienci trudni, ciężkie przypadki i to się łączy jeszcze dodatkowo u Magdy z tą trudnością w nauce języka. Skąd te problemy u Magdy? Magda, jak ty czujesz teraz, jak tylko cały czas pamiętaj teraz, żeby się łączyć ze sobą, bo tam będziesz miała te odpowiedzi, z tym swoim rdzeniem, z tą energią, która jest teraz obudzona. Jak patrzysz na tę swoją pracę, jak patrzysz na siebie w tej pracy, bez takiego dystansu, oddalenia, tak jak patrzyłaś najpierw na tę dziewczynkę, czy potem dziewczynę dorastającą. To jak stoję w tej energii, w tym pokoju, w którym tam jestem zazwyczaj, no to po prostu widzę siebie przy biurku w takim trudzie, ciężaru i normalnie walę głową w biurko. Tak siebie widzę. A coś chcesz sobie z tego momentu, w którym tutaj teraz jesteś, z tego wysokiego, tak jakbyś jeszcze miała podnieść tę swoją energię, chcesz sobie coś przekazać, czy słownie, czy tak jak na przykład wcześniej tym spojrzeniem, coś, co pomoże tobie tamtej zrozumieć inaczej tę sytuację, pojąć tę sytuację, wyjść, zmienić, zmodyfikować. Tak, że ja muszę w ogóle z nią wyjść stamtąd, żeby ona w ogóle cokolwiek, nie wiem, dotarło do niej. Ty musisz siebie stamtąd zabrać, tak? Tak, ja muszę stamtąd siebie zabrać, bo czuję, że tam do niej nic nie dotrze, jakbym była w jakimś takim amoku po prostu, tak jakby coś kazał walić tą głową i ja faktycznie mówiłam o tym, że ja bardzo czuję ten płat czołowy w tej pracy teraz ostatnio. A możesz sobie tamtej, tej, która wali głową w to biurko, powiedzieć jeszcze coś, że zanim ona ucieknie, żeby coś jeszcze zrozumiała tam, żeby za nią nie poszło to, co tam było, co kazało jej być w tej bezradności? Czuję takie słowa, że mam do niej podejść i powiedzieć, tak ją podchodzę, biorę ją, ona na mnie patrzy i mówię do niej tak, ale ty nie musisz. To dlaczego ona sobie to robiła tyle czasu? Ona jest w jakimś amoku, w jakimś takim, ona nawet nie wiedziała, że ona sobie to robi. Nie rozgląda się, nie wie w ogóle, gdzie ona jest. Tak jakby do niej, gdzie ja jestem, w jakim ja pomieszczeniu jestem, co ja tu w ogóle robię. Ona chciała na coś zasłużyć? Tam czuję takie, bo ona siedzi na fotelu, że tam jest takie coś, że ona miała się kręcić wokół siebie. Miała się kręcić na tym fotelu. Takie dziwne. Kręcić po prostu. Taka matnia? Tak, takie w ogóle zero kontaktu z rzeczywistością naokoło, tak? Takie kręcenie się, gdzie ja jestem, co ja tu w ogóle robię, po co ja tu jestem. A też spróbuj jej teraz przekazać tę energię, która jest też w tobie. Znaczy nie przekazać, że nie oddajesz, tylko powiedzieć, że ona może się dostroić energetycznie do ciebie, bo to jest dusza. Że ona się teraz na tym stołku przestała kręcić, przestała uderzać głową. Niech ona poczuje tą energię, którą ty masz tutaj, tam w tym gabinecie. To ja czuję, jak ręce swoje kładę na jej ramionach. Co się dzieje? Zaczyna schodzić z ciała coś, bo ja też czuję. Luźniej się zaczyna robić. Spokój większy zaczyna wchodzić. I tak wstała z tego krzesełka, tak wzięła długopis i tak w zębach go, jak się myśli, tak, no to co teraz, nie? To niech ona poczuje, co teraz, niech nie myśli. Tam niech wyłączy myśli, mental, pomysły, bo to jest to kręcenie, to jest ten wir. Niech czuje po prostu, co ma zrobić, niech się poczuje w tym gabinecie, niech się poczuje tak, jakby byłaś większa niż ten gabinet i ta cała tam przychodnia, czy cokolwiek to jest, że jest większa po prostu, że wychodzisz, patrzy na tych ludzi, którzy tam są, przychodzą, chcą jakieś zwolnienia, jakieś porady, albo wcale ich nie chcą. Mają To wraca to uczucie, teraz jak staje się większa, to co powiedzieliśmy przed chwilą, że moja dusza nie może nikogo skrzywdzić. Tak, i tu mi się chce bardzo, bardzo płakać. No, bo to jest takie wzruszenie, takie, że przecież ja tu nie mogę nikogo skrzywdzić. Czyli tam był lęk, że skrzywdzisz kogoś? Tak. A teraz jak już nie ma tego lęku, że wiesz, że nie skrzywdzisz, bo jeżeli jesteś w swojej, ty nawigujesz lepiej niż wszystkie książki terapeutyczne, jeśli jesteś w swojej energii, jesteś sama uzdrowiona. Możesz powiedzieć jedno słowo albo czasami nie mówić nic. Możesz spojrzeć w oczy. Wiesz, jak działa spojrzenie w oczy. Wiesz, jak działa jedno zdanie. Wiesz, jak działa ta kartka na tym czubku, tego stożka tej biblioteki. Ta biała kartka, która nie jest zapisana, ale ona jest treścią energetyczną. Kto weźmie, ten weźmie, kto nie, ten sobie pójdzie.
ma przyjść ten, kto przyjdzie, albo ty masz stamtąd wyjść, to już poczujesz, ale jak się czujesz właśnie z tym, że wystarczy czasami jedno spojrzenie osoby, która jest świadoma, jest w swojej energii i to spojrzenie wszystko zmienia. Teraz tak czuję bardzo mocno. I tak sobie wyobraziłam, że ktoś tam przyszedł, że z tej energii takiej, w której jestem, że to wystarczy, że ja ich nie muszę do końca rozumieć. Nie muszę tego języka rozumieć, że tu chodzi właśnie u mnie o coś więcej, żeby być w tej energii, bo wtedy tak, to będzie na poziomie mojej duszy i ich duszy. Tak, bo to, co ludzie mówią, generalnie i tak nie ma znaczenia, bo oni nie znają siebie, nie wiedzą, co mówić, mówią, co im ślina na język przynosi. Nie mają swojego rozpoznania, mówią to, co myślą, że chcą powiedzieć, a to jest kilkukrotnie przekłamane przez ich własne filtry i przepuszczone. I taka sesja Wieża Babel mi się przypomina, że Wieża Babel nawet nie jako stworzenie języków, tylko to było stworzenie mentalu, czyli sztucznej maszyny, poprzez którą rozmawiamy. Mental, mowa, słowa, zdania, języki później, ale wcześniej, czyli zamiast telepatycznego, tego takiego energetycznego komunikowania, zeszliśmy do narzędzia. I tutaj ja widzę w ogóle języki, czyli komunikacja poprzez narzędzia. Ona ma się komunikować tak, że ona czuje. Ktoś mówi, ona połowy nie rozumie, nie ma znaczenia, ona czuje, co jest w tym człowieku i mówi coś, co jest ważne, patrzy w określony sposób, ma postawę ciała określoną, i ta osoba na tych poziomach nawet subtelnych, ona już wie, o co chodzi. A później to dotrze albo nie dotrze do mentalu, oczywiście, bo to różnie bywa, ale jest taka duża szansa. Tak, teraz Magda jeszcze powiedz, jak się czujesz teraz? Jeszcze mi takie słowa przyszły, że lepiej, żebym nie właśnie nie słyszała tych słów, bo jak słyszę te ich słowa, to one powodują, że ja w tej energii swojej takiej nie jestem do końca, bo się skupiam na tych słowach, a ja mam Tak. się skupiać na sobie. Wieża Babel, czyli jako mental, czyli stworzenie, wykreowanie nieporozumienia między ludźmi, tworząc komunikację werbalną, pisaną, mówioną. To jest początek braku komunikacji, dogadania się w związkach, wśród dzieci, matki, ojcowie i tak dalej. Słowa. Super. Czy jeszcze, Magda, czujesz gdzieś jakikolwiek dyskomfort w ciele? Nie. A ty, Natalia, jak widzisz, Magda? No, jest super, jest ten ruch spiralny, taki dochodzi z tej kartki białej, tam do siebie tak naprawdę, gdzie jest ta komunikacja, czyli nie ma już, no tak jakby opuściła wieżę Babel, tak? Opuściła ten konstrukt, tutaj konstrukt komunikacji, komunikujemy, opowiedz mi o sobie, opowiedz mi o emocjach, uczuciach, a co myślisz, a jak się to, a przegadajmy to, a spotkajmy się i gadajmy. I będzie to jest ta niska fala komunikacyjna, ona chce wyjść poza to i wychodzi. Może jeszcze zakończymy tutaj wizytą przy tej przestrzeni źródłowej u lustra i ostatnie potem słowo jeszcze na koniec. Tak, ja tutaj ta przestrzeń źródłowa to jest ta kartka biała w przypadku Magdy. Biała kartka, taka czysta, niby niezapisana, ale ta kartka jest bardzo treściwa i właściwie ona teraz jakby przestawała być kartką, a tak mi się bardziej pokazuje jako w co można wejść, tak jakby ona w nią wchodzi, nasącza się, jak taka gąbka, którą się nasącza, ale to już nie jest ta gąbka, to już nie jest to dziecko, które się nasącza czymś tam i się koduje i to są te informacje matrixowe, tylko to jest to jej istnienie, jej bycie, tak, jakby i tam jest ta komunikacja, która nie jest komunikacją, tam jest to wiem, tam jest ta wysoka energia, tam jest jej żeńskość, tak jakby ona też odzyskała tutaj swoją żeńskość, ale też męskość, która jest w harmonii, jest w równowadze. I nikt tutaj, żadna z tych stron nie jest siłaczką, siłaczem, nie jest wymusicielem, nie ma pancerza ochronnego. Tutaj jest tak jakby te wszystkie pancerze ochrony, tak jak też Magda mówiła o nadwadze, to też już ciało może się zacząć z tego wyzwalać, może się wyswobodzić, dlatego że ona już tego też nie potrzebuje. Ciało jest bezpieczne, jeśli jest otoczone swoją energią i nie musi pewnych rzeczy przechowywać. Kontekst innych ludzi, tego nieporozumienia, ona jest teraz w sobie tak jakby ma takie poczucie, tak jak to też mówiła, że ona nie jest w stanie nikogo skrzywdzić, dusza nie krzywdzi, w niej nie ma tego potencjału, a ona jest teraz bliżej siebie i tak jakby teraz na nowo otwierał się przed nią taki język komunikacji tej niewerbalnej. Teraz mi się pokazuje jej mąż, jej syn i oni się tutaj pokazują w tej scenie obok niej, w tych swoich naturalnych
te naturalne postaci, te rdzenie, czyli to, kim my jesteśmy jeszcze przed wejściem tutaj do tej gry, jeszcze tacy niewinni, tacy w sile, w mocy, ale bez tych wszystkich bagaży, naleciałości, kamieni wszędzie poutykanych i to jest bardzo silne i to są 3 silne energie, które się tutaj spotkały w jakimś celu, który ona teraz odkrywa tutaj na tym etapie. Pokazuje teraz siebie tak jakby oni stają we trójkę, tak jakby patrzyli w stronę tej takiej przestrzeni źródłowej. Ona się pokazuje tutaj w tej sesji trochę inaczej, bo właśnie jest wszystko takie na biało. To jest wszystko bardziej jasne, ale jednocześnie też jakby w tym jasnym, mi to jest trudno opisać, jest też coś ciemne, bo to jest jedno i to samo, tak? To my tutaj rozdzielamy i sobie mówimy jasne, to dobre, ciemne, złe, ale tam jest wszystko to, co jest najwyższe i kończą się już takie nawet doznania, takie zmysłowe, werbalne, wzrokowe, już trudno nawet te przestrzenie jest opisać, bo przede wszystkim czuje się te energie. I Magda tak jakby pokazywała, że ona doszła do tego momentu, pomijając te różne pięterka, czyli pomijając pułapki, pomijając programy, że te różne książki, które tam stały i oferowały jej jakieś koncepcje, nawet nie chodzi tylko o książki, to w ogóle chodzi o koncepcje, tu chodzi o takie zapętlenia myślowe, tu chodzi o takie wpadanie w jakieś kolejne myśli, działań, postępowania. To były jak pułapki na myszy, takie, że raz, dwa, trzy, tak jakby się na nią przytrzaskiwało ją, tak? I jakby zatrzymywało na jakiś czas i ona to ominęła i tak jakby pokazuje sobie, że my tutaj nie jesteśmy w tym systemie szkolnym, tego krok za krokiem, ciężki proces, schodek za schodkiem, spadamy, wchodzimy znowu, syzyfowa praca, tylko możemy to pominąć i ona sobie tutaj pokazała jak. I tak jakby na koniec sama do siebie mówi, że jest uzdrowicielką, bo uzdrowiła siebie w tej sesji i żeby o tym pamiętała i żeby o tym pamiętała bez względu na to, czy będzie w tym gabinecie, czy nie, czy będzie w innym gabinecie, czy będzie się spotykała z ludźmi, czy wybierze taki zawód lub inny, to żeby pamiętała, czym jest ta energia uzdrawiająca, dlatego że uzdrowiła tutaj siebie samą, uzdrowiła też wszelkie relacje, które były w jej dzieciństwie, a kto co już z tego weźmie, to już zależy od niego i to już nie jest jej odpowiedzialność. Jesteś odpowiedzialna sama za siebie, największy szacunek i największą lojalność musisz zachować dla siebie, dla swojej duszy, dla energii żeńskiej, którą na nowo odkryłaś tutaj jako siebie, jako swoją matkę, którą jesteś sama dla siebie, dlatego że dałaś sobie tutaj życie, dałaś sobie to życie po to, żeby sobie przypomnieć, kim jesteś i żeby po tej energii opuścić pułapkę, która już przestaje być dla ciebie wiążąca.